obrót na dzień dzisiejszy twojej firmy? Jeden z pracowników mówi: Sebastian, czy mogę wziąć od Ciebie narzędzia z vana? Ja mówię: no bierz pewnie, weź kluczyki. A on mówi: van jest pusty. Cena kuchni nie jest, to nie są szafki. Zazwyczaj cenę kuchni, którą najzwyczaj budują appliances, czyli wszystko. No i złapaliśmy go jak Pana Boga za nogi, bo da nam schronienie, nie? A wtedy pewnie byśmy wylądowali pod mostem i spali wtedy z żoną. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Dowbór. Dzisiaj jesteśmy w West Yorkshire i będziemy nagrywać jednego z naszych absolwentów i będą to aż 2 odcinki. Jeden będzie biznesowy, akurat ten będzie biznesowy, oraz drugi odcinek będzie związany z inwestowaniem na rynku nieruchomości. Witam wszystkie nowe osoby na tym kanale. Dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem praktyków, inwestorów, którzy działają w biznesie oraz w inwestycjach nie tylko nieruchomości, ale również giełdzie, kryptowalut, metalów szlachetnych. Idziemy, zadzwonimy do naszego gościa. Cześć. Cześć Dawid, witam. Naszym gościem jest dzisiaj Sebastian Sprawka. Witam. Zapraszam do biura. Chodźcie, idziemy. Więc zanim przejdziemy do detali, Sebastian, opowiedz, czym na dzień dzisiejszy się zajmujesz? Z żoną Izabelą prowadzimy 2 biznesy. Jeden to jest montaż i remont kuchni i budowa kuchni w sumie dla Rena i Johna Lewisa, takich dużych topowych firm w kraju. I drugi biznes prowadzimy też, to jest HMO i normalne buy-to-let domy. Na wynajem. Na wynajem, tak. Pierwszy biznes to jest biznes o kuchniach, głównie to jest zawsze największy taki core business. Z żoną prowadzimy, robimy na dużą skalę właśnie remonty i instalacje kuchni. Na dzień dzisiejszy w tym roku będzie zainstalowane 276 kuchni i w tym pewnie około 250 remontów. Na dzień dzisiejszy mamy 17 ludzi, staffu mamy ofisowego mamy, jak tu widzicie, 4, łącznie ze mną. Na budowie jest 13, aczkolwiek szukamy więcej montażystów, przede wszystkim montażystów kuchni. Jeżeli chcielibyście do nas dołączyć, link będzie dołączony. Tak, słuchajcie, bo cały czas rekrutujecie, rozwijacie się, też są ambitne plany. O planach na przyszłość porozmawiamy na sam koniec. Więc pod filmem po prostu możecie znaleźć link i bezpośrednio tutaj do Waszej działalności. A padło słowo 3 razy żona, czy 2, więc żona dzisiaj jest też z nami, Iza, ale Iza jest dzisiaj bardzo zajęta, bo jest busy dzień, więc dzisiaj skradliśmy cały dzień tutaj od Sebastiana, ale już zespołu nie będziemy angażować, bo jest dużo pracy i klienci nie mogą czekać, tak? Więc mamy tutaj dosyć dużą firmę, no nie są też wielkie korporacje, które zatrudniają tysiące osób, tak? Ale no, to jest historia, gdzie nie zostałeś tego biznesu w spadku, bo tutaj tak jak my wszyscy jesteśmy w większości świeżymi imigrantami, też może jest jakaś stara tutaj emigracja, jeżeli chodzi o Polonię, to jakie były Twoje początki? Skąd tutaj przyleciałeś? Gdzie tutaj zaczynałeś? Jaka była w ogóle początkowa historia? I dlaczego stwierdziłeś, że chcesz jednak robić coś innego, a nie być na przykład na bezpiecznym, bezstresowym etacie? Może nie bezstresowym, ale na przykład może być dużo mniej stresowy. Ale na swoim, tak. I tylko jest rozwój. No tak jak prawie każdy pewnie tutaj. Przyjechaliśmy z żoną, jeszcze wtedy nie z żoną, z narzeczoną do Anglii, to było 14 lat temu. Przyjechaliśmy i oczywiście miało być wszystko załatwione, praca załatwiona, tam zapłaciliśmy takiemu chłopakowi, którego znaliśmy. No i w czasie już jazdy do Anglii autobusem, ten nasz kolega kochany, którego znamy, wyłączył telefon. Więc wylądowaliśmy tutaj w takiej małej miejscowości, bez języka, bez telefonów. Buźna się też wtedy rozładował, no i szukaliśmy tej ulicy, którą pamiętaliśmy z głowy.
No i przez przypadek zobaczyliśmy mojego kolegę z technikum z Polski, który wynosił w tym momencie śmieci na dwór. No i złapaliśmy go jak Pana Boga za nogi, bo dał mu schronienie, nie? A wtedy pewnie byśmy wylądowali pod mostem i spali wtedy z żoną. A co się stało z tym drugim kolegą? Już się skontaktowaliście w ogóle? No, znaleźliśmy go, no i oddał nam te pieniądze w końcu, summa summarum, nie? Bo on wziął pieniądze i na depozyt na dom i on tam właśnie wystawił wielu ludzi innych, bo pobrał depozyty, pobrał pieniądze na jeden dom i tam w końcu summa summarum miał być w tym domu pewnie z 12 ludzi. No, takie typowe. Słuchajcie, żeby nie było człowiek, ludzie mówią, że Polak, przepraszam, nie człowiek, tylko Polak za granicą, Polakowi wilkiem. To są, słuchajcie, tak naprawdę zawsze się skrajne przypadki, zawsze się jakieś czarne owce znajdą, bo tak naprawdę tutaj po tym, co my mamy zbudowane naszą społeczność, no to sam przychodzisz na nasze spotkania i widzisz jak to jest, że jest całkowicie inaczej i nawet ludzie do Ciebie przychodzą, żeby robić coś wspólnego, jakiś gdzieś tam może deal Ci wpadnie na ileś tam mieszkań, więc widać, że są z tego owoce. Więc nie chciałbym też tutaj generalizować. Oczywiście znajdą się jakieś pojedyncze przypadki i to jest tak jak z wystawianiem recenzji. Klient, jak jest zadowolony, to na 10 zadowolonych klientów jeden wystawi pozytywną recenzję. Ale na 10 negatywnych, ilu gdzieś wystawi negatywną recenzję? Mnóstwo. No i automatu 8-9 wystawi negatywną recenzję, na 10 niezadowolonych. Więc to jest całkowicie inna skala. Człowiek dużo bardziej pamięta krzywdę, jakie mu się stanie, niż na przykład 10 czy tam ileś tam dobrych uczynków, tak? Bo to jednak bardziej oddziałuje na psychikę. Jeżeli chcemy recenzję na przykład, jak my kończymy na przykład kuchnię i klient jest zadowolony, to musimy się prosić, żeby on wystawił tą dobrą recenzję, nawet jeżeli mówi, że jest dobra recenzja, ale musimy się prosić, upominać linkami, a jeżeli jest na przykład jest zadowolony czasami, no to on wystawia recenzję z automatu od razu, nie? Więc to tak właśnie jak mówisz, to jest ludzka natura. No i co dalej? No wtedy zamieszkaliśmy w jego mieszkaniu. Początkowo bardzo z dużą ilością ludzi tam w tym mieszkaniu, jak zwykle bywa. Znaczy u tego, co was oszukał, czy? Nie, u tego gościa, co wystawiał śmieci. Aha, okay. No i mieszkaliśmy tam. Załatwiliśmy żonie pierwszej kontrakt w warehouse'ie, bo to było bardzo ważne, żeby dostać, później móc wynająć dom osobiście swój własny. Znaczy wtedy narzeczonej, tak? Tak, narzeczonej jeszcze wtedy. I Iza dostała kontrakt w takiej firmie chemicznej. No, a ja znalazłem sobie pracę przez agencję właśnie w takiej firmie produkującej filtry, tutaj słynna na okolice. No i właśnie taka historia, jak pamiętam pierwsze pieniądze, które zarobiliśmy, chodziliśmy pieszo do pracy. Kupiłem sobie różową damkę na Sunday Markecie. No i jechałem rano do pracy i na rondzie kierowca samochodu nie zobaczył mnie i mnie leciutko tak szturchnął tym samochodem i wytrącił mnie z równowagi i straciłem równowagę na rowerze i tak leciałem, pamiętam, na tym asfalcie i dopiero zatrzymałem się na krawężniku i byłem tak przestraszony, żeby nie stracić tej pracy, że miałem takie ręce zakrwawione, ja poszedłem do tego warehouse'u i pracowałem tam i tak mi tu leciała krew po łokciach, a on przychodzi supervisor i pyta się, co się stało i pamiętam, jak mnie mówili, że na pewno nie stracę pracy, że przyjdę jutro, że mam się tego zagoić i nawet zawieźli mnie do lekarza i zawieźli do domu, więc to taka historia. No i potem znalazłem pracę, wiedziałem, że kluczem jest na pewno bardzo dobry angielski, więc zacząłem się na siłę uczyć dobrze angielskiego po nocach. Poszedłem do college'u, no i zamiast oni mówili, że 4 lata, tu musisz chodzić, dać advansa, takie rzeczy, więc i pytałem się cenowo i to bardzo dużo pieniędzy dla nas było wtedy, jak zarabiliśmy, tam pamiętam, po 5 funtów na godzinę. I ja mówię, że przyjdę za rok i zdam wam advansa sam. Bez przygotowania, tylko sam chcę kurs wykupić. I ten kurs był, pamiętam, 500 funtów czy coś, sam kurs, samo zdanie. No i przyszedłem po roku i zdałem go. Nie? No i wtedy znalazłem pracę już w takiej firmie budowlanej w Wakefield i początkowo byłem właśnie pomocnikiem, potem supervisorem i na końcu prowadziłem już budowy w Londynie. O, to z Wakefield do Londynu. Do Londynu, bo tak, to była ciągła delegacja i to był właśnie ten problem w tej firmie, że oni fajnie nam zrobili te wszystkie kursy, zrobili z nas menadżerów i chartered managers, ale była ciągła delegacja i brakowało mi rodziny. No i wtedy pamiętam, wyjechaliśmy na wakacje z żoną i wyminąłem się z żoną, źle zabukowaliśmy sobie holiday'a w robocie. I chciałem być z nimi szczery, z tą firmą tyle lat pracowałem i mówię im, że wyminąłem, czy bym mógł zmienić. I oni powiedzieli, Sebastian, nie da rady, musisz przyjechać, a ja wiedziałem, że już nie przyjadę. I to był ten trigger do tego, żeby odejść i założyć swoją firmę. No i przyjechałem, pamiętam z wakacji i oni mówili, że już będą konsekwencje tego. No i ja złożyłem wypowiedzenie wtedy, założyłem w międzyczasie od razu firmę
No i okej, i ta firma to czym się miała na początku zajmować? Tym co teraz. Ogólnie mieliśmy być usługową firmą budowlaną, ale zacząłem sam pracować, bo musiałem wrócić na narzędzia. Z byciem menadżerem musiałem wrócić na narzędzie, bo nic innego nie mogłem znaleźć. Więc podłapałem taki kontrakt mały na zrobienie kuchni w takim, właśnie to była bardzo dobra restauracja, pierwsza Michelin Star restaurant we Wlic. Jak Ci się udało pozyskać pierwszy taki Przez agencję. Przez agencję. Przez agencję, ale agencję czego? Agencję pracy. Agencję pracy? Tak. Okej. Tak, którą znaliśmy, który sami wykorzystywaliśmy na swoich budowach. Okej. I ze znajomości po prostu oni mi załatwili taki mały tam kontrakt. To był pierwszy kontrakt. Tak, a potem przeniosłem się właśnie na taki większy kontrakt w Leeds, znowu na narzędzia i I wtedy działałeś jeszcze jako jednoosobowa firma? jednoosobowa firma ciągle. I wtedy był taki przestój, bo znowu ta firma, na której pracowałem tam na budowie, poprosiła mnie, żebym zaczął prowadzić tą budowę. Zamiast tego menadżera, który na budowie, ten był zwolniony i ja zostałem menadżerem budowy znowu. A to nie było wracanie na stare śmieci tak naprawdę? Wiesz co, to było poznawanie, to budowanie kontaktów nowych, bo ja wszystkie kontakty miałem więcej w Londynie, a nie tutaj. I chcieliśmy poznać rynek, jak to działa, jak tu pozyskać. No i od tego się zaczęło, że poprowadziłem tą budowę w Leeds i poznałem właśnie właściciela tej firmy. I zaczęliśmy dla niego robić osobne kontrakty dla budowy, na remonty biurowców. I dostaliśmy taki duży kontrakt w Molly, pamiętam, na 150 000 funtów. I od tego się zaczęło. I były zawsze remonty biurowców, a potem przeszliśmy na kuchnię. Nie? Bo przyszedł taka stagnacja w tych biurowcach i... Jak wyglądało Twoje pierwsze zatrudnianie? No, głównie przez znajomości. Czy znasz kogoś, bo ciężko było z tą agencją. Mieliśmy ludzi z agencji, ale no, dostajesz tam różny sort. Agencje nie segregują ją pod względem umiejętności, tylko tego, co im powiedzą podczas tam rozmowy. Więc tam były różne, rotacja była bardzo duża i głównie przez znajomości, polecenia, no i mieliśmy jednego, później drugiego. Chłopak mówi, ja mam takiego, na pewno będzie dobry, ja gwarantuję, że będzie dobry, a jak nie, to go nauczę. I zaczęliśmy tak budować team do 17 osób. Duży był przesiał na początku? Bardzo duży. Więc to jest też właśnie taka kwestia, że to nie jest takie proste prowadzić tą firmę budowlaną, bo najtrudniejszy tutaj jest moim zdaniem człowiek. Człowiek, tak. Bo mamy tutaj osoby, które mogą rzucić nam wyzwania i to mogą być zaczynając od pracowników, kończąc po pośredników, tak jak Ty masz tutaj w tym wypadku Wrena. No. I jeszcze do tego dochodzą klienci, tak? Nie każdy klient jest tutaj, zachowuje się odpowiednio, tak? Tak, bo nie rozumie, jak wygląda budowa, jak wygląda remont. I ja widziałem raz taką sytuację, jak pani po prostu zaczęła krzyczeć, że dom był cały po prostu do rozebrania od środka, zbicie tynków, wyniesienie wszystkiego i ona wpadła w panikę, że co to ma znaczyć, nie? Że to jest wszystko zniszczone, jak tutaj będzie można mieszkać, tak? I nie rozumiała, że właśnie tak wygląda remont, że trzeba wszystko po prostu co stare wynieść, a na to zgodził się jej mąż. No i był krzyk, panika, a potem jak było skończone, no to było fajnie, tak? Tylko, że wcześniej była duża bardzo awantura. Tak, u nas tak samo jest. Nie twierdzę, że tutaj chodzi tylko konkretnie o panie, bo często są też i mężczyźni, którzy się w ogóle nie znają na takich rzeczach i to nie znaczy, że są gorsi czy lepsi. Nie znają procesu. Tak, nie znają procesu i też mogą reagować podobnie, tak? Obrót na dzień dzisiejszy Twojej firmy? 2,5 miliona gdzieś. I teraz tak, każdy słyszy często obrót, tak? Ktoś może mieć obrotu, załóżmy, sprzedając Mercedesy, ileś tam 10 milionów, załóżmy jakiś dealer, który ma ileś tych salonów, a będzie ktoś inny, który będzie sprzedawał mąkę do Afryki, no ale to już nie jest takie świecące, ładne, nie jest już takie sexy i co jest najważniejsze? Najważniejsze jest tak naprawdę marża, tak? Ten, co sprzedaje tą mąkę, może jest tylko pośrednikiem i dostaje tylko czysty zysk. Taki przykład po prostu rzucam i ma dużo mniej stresu, bo jest na przykład załadunek, rozładunek i robi to od lat i tylko odbiera telefon i w uproszczeniu, tak? I robi order. A w Twoim wypadku tak naprawdę jest cała masa rzeczy związana z prowadzeniem takiej firmy, więc coś się składa na koszta, bo teraz wiele ludzi myśli, że człowiek, który prowadzi biznes, to jest taki Sebastian, który siedzi sobie tam w drugim pomieszczeniu i popija sobie whisky, pali cygaro i ogląda Peaky Blinders albo jakiś inny serial, tak? I liczy tylko funty, dolary i franki szwajcarskie, tak?
Nie, to całkiem inaczej to wygląda. Ja bardzo wiele się nauczyłem, odkąd mam z żoną swoją firmę, bo zaczynaliśmy od zera, więc obrót jest obrotem, ale oczywiście ile się zarabia. Każdy widzi tylko ile jest obrotu i myśli, że zaraz to są wielkie miliony, jak mówiłeś, spływające, ale są też koszta poboczne. Pracownicy, na dzień dzisiejszy mamy 17 pracowników, same wypłaty, prowadzenie vanów, ich amortyzacja, paliwo, na przykład klienci nie wypłacający też pieniędzy, koszta sądowe, bo mieliśmy na przykład 7 spraw w sądzie w tym roku. Ale spraw, które wy założyliście. Które my założyliśmy klientowi, który nie chciał zapłacić. Jest wiele takich czynników. No i dzień się zaczyna zawsze od rana, ja zaczynam pierwszy dzień i na końcu też. Kończysz. Ja jestem jako kończę ostatni. Łącznie z mnóstwem multum telefonów i całej tej otoczki. To ja sobie przygotowałem wcześniej listę, słuchajcie, kosztów, które mi przychodziły też tutaj do głowy, więc na pewno pensje, ubezpieczenia, bo trzeba ubezpieczyć firmę, ubezpieczyć vany, ubezpieczyć sprzęt. Biuro to jest też koszt, tak? Nie będziesz prowadził firmy na taką skalę u siebie domu z salonu, tak? Gdzie będą dzieci przychodzić, klienci i nierealne. Tak? Nierealne. Na początku, gdy jesteś jednoosobową firmą, okej, tak? Ale jak już zaczynają się... Tniesz koszta, tak. Zatrudnianie więcej ludzi, no to już trzeba się przenieść na wyższy etap. 5 vanów na dzień dzisiejszy, tak? To też mamy tutaj amortyzację sprzętu, aut. Paliwo, ubezpieczenia, opony, no wszystko. Naprawy, jeżeli coś się zepsuje w aucie, różne, tak? kradzieże oczywiście też, nie? No bo okradają nam, no nie powiedziałbym non-stop, ale mieliśmy kilka już kradzieży, raz, dwa, trzy. Przez 4 lata mieliśmy 4 włamania do vanów, to też... Czyli jedno na rok. Dwie jakieś najciekawsze historie włamań. Pracowaliśmy w delegacji, van był zaparkowany specjalnie pod krzakami, żeby nie dostali się przez tylne drzwi, no ale no co zrobili, to weszli na górę vana, wycięli dach i weszli do vana. I wynieśli wszystko. A w innym przypadku? W innym przypadku to mój pracownik w sumie ja ukradli mi narzędzia na początku, jak pracowałem. Jeździłem pustym vanem i nawet się nie skapnąłem, że mnie okradli, bo mieli chyba, nie wiem, tego foba, co zmieniają te kody, wychwycili mi, otworzyli mi vana i przez przypadek właśnie dojechaliśmy na taką dużą budowę. Jeden z pracowników mówi: Sebastian, czy mogę wziąć od Ciebie narzędzia z vana? Ja mówię: no bierz pewnie, weź kluczyki. A on mówi: van jest pusty. I się skapnąłem, że przez pół dnia jeździłem pustym vanem. No i to też trzeba brać pod uwagę, bo jednak te narzędzia dużo kosztują, nowe narzędzia. Tak? Od razu musiałem pojechać i wyłożyć 7000 funtów na nowe narzędzia. Awarie na budowach? Awarie na budowach, przecieki gazu, no nie wiem, dużo takich poprawek. Cała ta otoczka, że ileś razy musimy więcej razy jechać niż przewidywaliśmy. Po zdjęciu tynków jest na przykład dumpproofing i takie rzeczy, które też nie wycenialiśmy i oczywiście czasowo. Tak. Przy takim nakładzie pracy, jak my robimy 7 kuchni w tygodniu czasami. Bo to nie jest samo składanie kuchni. To nie jest składanie, to jest ten sam montaż, żeby nie mylić. My robimy też oczywiście całą elektrykę pod to i płytkowanie, woda, gaz, przeróbki wszelkiego rodzaju. Oczywiście czas, jak robimy, to musi się wszystko spiąć, bo w kolejnym tygodniu robimy kolejne 7, i w kolejnym tygodniu robimy kolejne 7 i jakbyśmy nie spieli tego czasie, i tu dziękując mojemu teamowi, który tak pracuje, i ci wszyscy na budowie chłopacy, to nie byłoby to możliwe. Teraz zbudowaliśmy taki właśnie dobry team, dobrych chłopaków. Wspominając, cały team są wszyscy Polacy. Tak próbujemy taką polską tu w Anglii firmę stworzyć. I można na nich polegać. Ja mogę na nich zadzwonić nawet w niedzielę i oni pojadą, jeżeli jest jakaś taka sytuacja. No ale też są dobrze opłacani, tak? Są też bardzo dobrze opłacani. To są szczegóły prywatne, nie będziemy w to wchodzić, tak? To ile zarabia, bo mogliby sobie nie życzyć, ale też tak na pewno są dobrze traktowani. Więc mamy tutaj dużą załogę, tak? A jak dbasz o morale drużyny swojej? Oczywiście, kluczem jest dobra komunikacja z nimi. No i wynagrodzenia, nie? To jest zawsze było i będzie kluczem. Dobre wynagrodzenia, które staramy się mieć dobre. Ale oni na te wynagrodzenia muszą zarobić, tak? Bo to nie polega na tym, że ktoś przychodzi, ma dobre wynagrodzenie, a jego produktywność jest ekstremalnie niska
i dokładasz do tego, że go zatrudniłeś, to wtedy lepiej go w ogóle nie mieć, tak? W ogóle nie brać lepiej roboty, bo wtedy jest tylko stres niepotrzebny I z każdą robotą jesteś na minusie. Tak, no za opóźnienia też mamy kary. I czasami za te opóźnienia kary są większe niżeli zysk z całej roboty. Tak. Więc czasami lepiej nie zaczynać roboty, oddać ją, nie? No z pracownikami dobraliśmy sobie już tak, ten team się dotarł, że to wszystko tam pasuje. Oczywiście zawsze będą problemy, one nigdy nie znikną. To jest natura biznesu, gdzie kuchnie z natury są ciężkim biznesem. Jest rotacja bardzo dużo, my robimy ich bardzo dużo i no, powtarzające się błędy, klienci nierozumiejący, co to jest na przykład VAT przy fakturze. Wysyłasz im fakturę VAT, a oni nie wiedzą, co to jest VAT i na przykład zaraz jest telefon, dlatego że dlaczego. Nie wszyscy, ale bardzo dużo osób nie rozumie VAT. Ty z tego co wiem podajesz cenę już z VAT-em. Tak, podaję cenę z VAT-em. Załóżmy, czyli ktoś dostaje cenę, to będzie kosztowało 10 000 funtów i później masz to rozdzielone, ile jest dla Ciebie, ile jest tam 20% plus VAT, dla państwa, a na koniec i tak mają total 10 000 funtów, więc u nich się nic nie zmieniło. Tyle, ile mieli powiedziane, tyle dostali. Tyle dostali, tylko zaraz widzą na przykład, co to jest 20%. No i nie rozumieją, co to jest te 20%. No i jest tłumaczenie, dlatego tu mamy właśnie dziewczyny, które odbierają setki telefonów tygodniowo. 2 tygodnie temu mieliśmy 940 telefonów. Wprowadziliśmy również niedawno przełączanie linii i nagrywanie. To jest bardzo ważne, żeby urzetelniło to, co my mówimy, to, co klient mówi i nie było różnicy wtedy. Teraz masz płatną linię, gdzie za każdym razem, jak ktoś dzwoni, jest informacja, sekretarka jakaś tam automatyczna mówi, ta rozmowa będzie nagrywana w celach szkoleniowych. Szkoleniowych, oczywiście też mówi im, który jest w kolejce, żeby wiedział, że czeka, jest muzyczka, uspokoi się, że jednak ktoś odezwie się, ktoś tam odbierze ten telefon. Prosimy oczekiwać na połączenie z konsultantem. I będzie rozmowa na temat, z czym ma problem, ale to nam bardzo ułatwiło, bo wtedy też ta linia jest, każdy nieodebrany telefon, czasami nie damy rady odebrać, jest zamieniany w e-maila. Rozmowa jest zamieniana w e-maila, możemy go przeczytać i odzwonić. Czyli co, on się po prostu nagra? On się nagra, a system zamienia to na e-maila, na formę pisemną. I zastanawiam się, jak ten system działa, a jak ktoś ma inny akcent, to... Czasami są pomyłki, ale z gruntu rzeczy wyczyta, co on chce, nie? Tak, jest to zrozumiałe. Jest zrozumiałe, tak. No i tutaj już na pewno odchodzi Wam ten kontakt ze wściekłym klientem, który jest na starcie i jak go zaraz odbierzesz, to on całe emocje wyleje w siebie, a jak troszeczkę w kolejce poczeka, pooddycha, to już mu zejdzie. I jeszcze jak wie, że ktoś odbierze, to już jest o wiele łatwiej. Będziemy mieć parę historii na temat kontaktów z klientem oraz produktu, ale to już dopowiemy na miejscu. Tak. Bo jedziemy na jeden z projektów. To co, jesteśmy na miejscu, tak? Tak, jesteśmy na miejscu, zaprowadzę Was na budowę. Chodźcie, zaprowadzę. To zobaczymy, słuchajcie, przykładowy projekt, tak? Tak. Zaraz się okaże, czy to, co Sebastian mówi, nie mija się z prawdą, czy naprawdę ma takich fachowców, którzy robią dobrą robotę, a może wyjdziemy i będzie wielki chaos. I wszyscy będą duży spali. Stres. Wszyscy będą spali, oczywiście będzie przerwa, czas na papierosa, czas na piwo. O, akurat mówiłem. Klientka. Chodźcie. Chodzimy. Kamil, jakbyś przestał na chwilę, nie? No, to taka malutka kuchnia w tym wypadku. Tak, ale wiesz co? Cena kuchni nie jest, to nie są szafki. Zazwyczaj cenę kuchni, którą najzwyczaj budują appliances, czyli wszystkie mikrofale. To jest najdroższe, jeżeli go wybieramy z górnej półki. Jak tu są na przykład kwarce i kwarce też idą na ściany, to właśnie buduje cenę. Cenę kuchni nie budują szafki zazwyczaj. Ale widzę, że sama kuchnia to też jest raczej z górnej półki niż... Tak, to jest topowy range we Wren Kitchens, czyli tak zwane Milano. Ma jeszcze tutaj profile przelatujące, czyli bezrączkowe kuchnie. No i jest dużo takiego pikanterii. Może wejdziemy tutaj, bo jest więcej miejsca. No i tam taka kuchnia, bo to jest naprawdę mała kuchnia. Tak. Ile kosztuje sama ta kuchnia? Sama ta kuchnia, my mamy cenę już razem z montażem zazwyczaj. Ta kuchnia oni zapłacili 22 000. Za taką kuchnię? No. Aż nie mogę uwierzyć.
Ale wiesz, to jest 5 lat, jeszcze w tym jest właśnie, że nie pominajmy, jeżeli bierzemy kuchnię z takiej wyższej półki, z dużej firmy jak Ren, to kuchnia jest pokryta przez 5 lat gwarancji, nie? Wiecie co, bo to jest tak jak, słuchajcie, z na przykład odzieżą, tak? Tak. Często jest tak, że jest super marka i materiał jest tak naprawdę taki sam Płacisz za metkę. jak czegoś z Primarka i płacisz po prostu za metkę i podejrzewam, że no tutaj jest podobnie, tak? No bo jak widzę drzewo, z jakiego jest zrobione, no to... Tak, to samo. To jest to samo, to się nie różni od kuchni, która kosztuje załóżmy 3 czy 5 tysięcy funtów, To tak? chodzi o dekorowanie tego brandu, nie? Tak. Że oczywiście ty płacisz też, chodzi o otoczkę też, masz te showroomy, masz światełka, Tak. to wszystko o to chodzi w tym. Potem przyjdzie znajoma Tak. i teraz zobaczy, wow, masz nową kuchnię i ona kosztowała 20 tysięcy. To nic, że tak naprawdę to jest ten sam materiał, no ale płaci się za markę i Płaci markę. potem przychodzi do domu i mówi Steve, ja też chcę kuchnię za 20 tysięcy. No i idą i kupują. Dużym plusem na to jest w tej firmie, że oni dają na powyżej chyba 15 tysięcy, jak pamiętam, kuchnia. Każda, to jest klasyfikowana jako średnia kuchnia. Masz finance free, czyli na 5 lat po prostu rozbijają 15 na 5 lat i koniec, nie? No i w tym jest 5 lat gwarancji, cokolwiek się dzieje z drzwiami, nawet jakaś mała usterka, że drzwi się łapią, musisz jechać, tak zwana to wy konserwacja. musicie? Jeżeli nie jest z naszej winy udowodnione, a zazwyczaj nie jest, jeżeli dobry montaż, bo mamy bardzo dobrych montażystów tu, jak Kamil, montaż sam w sobie, my już jedziemy i wtedy one są tak zwane PO, czyli Purchase Order wystawiane, czyli tak zwana konserwacja. I płacą nam, nie? Okej. A konserwacji jest bardzo dużo. Wtedy płaci wam kto? Płaci wam klient? Czy... Ren. Okej. Ren. Klient zapłacił za tą kuchnię, nie płaci za nic już do końca. Ja słuchajcie, polecam zawsze taki amerykański serial, taka ciekawa, może kontrowersyjna postać. Marcus Lemonius to jest człowiek, uwaga, chcę właścicielka przejść. Marcus Lemonius to jest człowiek, hello! Marcus Lemonius to jest człowiek, który rozkręca upadające biznesy w Stanach Zjednoczonych. Można to oglądać chyba na Amazonie, ale niestety nie można oglądać przez Amazona tutaj brytyjskiego, czy w ogóle z jakiegokolwiek innego kraju chyba europejskiego, albo należącego do Unii Europejskiej, być może zbyt dużo kontrowersyjnych akcji. I on bardzo fajnie pokazuje 3 rzeczy. Co jest najważniejsze w firmie? People. O people dzisiaj, Tak. o ludziach dzisiaj rozmawialiśmy, że trzeba dbać o załogę, trzeba zbudować dobry team. I czasami jest tak, że może być super fachowiec, ale po prostu rozbija ci resztę teamu, tak? Tak, to trzeba ich dobrać. I wtedy na przykład, no jeżeli nawet on jest bardziej produktywny, jest lepszy w swojej pracy, ale ma negatywny wpływ na resztę ludzi, no to trzeba pożegnać taką współpracę, tak? Tak. Po prostu będzie działał i będzie szkodził w całej drużynie. Drugą rzeczą jest proces, trzecią jest produkt. To porozmawiamy o procesie. Jak wygląda w ogóle tutaj proces? Co się dzieje od początku, zanim ty trafiasz właśnie w takie miejsce? No, czyli zaczynamy tak. Oczywiście mamy ten kontrakt z tym Renem i mamy tak zwany kalendarz, czyli jak pokazywałem, mamy iPady. Ren z automatu mamy wyznaczone regiony, w których pracujemy już i podpisany kontrakt na te regiony. I oni z automatu nam rzucają roboty, które akceptujemy na iPadzie. Jak już została zaakceptowana robota, umawiamy spotkanie początkowe z klientem, które nazywa się pre-feed. Na nim sprawdzamy, czy projektant już na tym stage'u mamy już zaprojektowaną kuchnię, czy wszystko pasuje, czy wszystko gra. Bynajmniej zazwyczaj są problemy, wyznaczamy i punkty i wpisujemy. Są problemy, są takie, to robimy, to nie tamto, to trzeba zmienić. I w tym momencie też uzgadniamy dodatkowe roboty, które klient chce, żebyśmy wykonali mu, zanim zaczniemy kuchnię, czyli tak zwany supplementary works. I wtedy to zakres może być od malutkich robót tam elektrycznych, poprzez kładzenie podłogi. Teraz aczkolwiek Ren już wszedł też w podłogi, robimy podłogi jak wylewki i tak zwany tu chevron. Bo tu już widzę większy macie zestaw, nie macie samego montażu kuchni? Nie, tylko... tu jest też podłogi, wszystko było już w tym. Tak. Ale podłoga jest w cenie, w tej całej kuchni, a dodatkowe roboty jak wylewki, tak tu było wszystko wywalane, są dodatkowymi cenami, które są też rzucane na system do Rena i klient je musi za nie zapłacić dodatkowo. Ale oni w tym wypadku robi się nam coraz większy rachunek, tak? Tak, Bo coraz mówisz, większy. tu mamy 22 tysiące 22 tysiące sama kuchnia. A ze wszystkim, z robotą ze wszystkim? Bo mamy tutaj To jest pewnie ponad 30. ponad 30 tysięcy funtów. No. I na ponad 30 tysięcy funtów ci ludzie dostają na całość bo tutaj pożyczki biorą, tak? Tak, jeżeli dodatkowe, pożyczkę dostali na całość kuchni z montażem, bo to pokrywa Ren i nam wypłaca jakąś tam część, nie jakiś procent, a dodatkowe prace my charge'ujemy osobno, bo to jest kontrakt pomiędzy mną a klientem, ale idzie przez Rena, żeby była gwarancja.
I wtedy my pobieramy płatność poprzez kartę, zazwyczaj karty kredytowe, albo najlepszy bank transfer. Ale jeżeli klient chce mieć dodatkową Słuchajcie, kiedyś ja byłem w szoku, jak brałem sprzęt AGD i było pełno ofert, że mogę to wziąć na raty. I w jednym wypadku, to było już lata temu, pani powiedziała, zobaczyłem odsetki, oprocentowania, powiedziałem, na ile to jest lat. Ja mówię, no to ta osoba, która weźmie tą pralkę, to zapłaci drugie tyle za nią, biorąc to na pożyczce. Ja zapytałem ekspedientkę, kto to w ogóle bierze. Ja byłem pewien, że nikt tego nie kupuje. Ona powiedziała, że ponad 90% naszych klientów. Ludzie nie są nauczeni finansów tutaj, tak jak Ty wspomniałeś, nie wiedzą nawet, co to jest VAT. Nie wiedzą tak naprawdę, jak rządy potrafią kroić nas, tak? Jeżeli przekroczymy drugi próg podatkowy, jeżeli mamy firmę, to zobaczcie, wejdziecie na próg VAT, raz, 20% VAT-u, bo mamy klienta, który może wziąć Twój serwis, albo weźmie jakiegoś self-employed, który nie ma tego VAT-u, tak? Bo na przykład bierze w gotówce i 20% z głowy. I 20% jest już niżej, jest bardziej konkurencyjny ten, co bierze na przykład pieniądze do kieszeni i robi lewe interesy, tak? Mamy VAT, mamy podatek liniowy na takiej spółce. Tak, 20%. Kolejna rzecz. Mamy, co jeszcze? Jak będziemy chcieli w końcu sobie jakieś pieniądze wyciągnąć w postaci dywidendy. Kolejny podatek, 20. Kolejny podatek, tak? W zależności od tego, bo są różne progi dywidendy, już tutaj nie będziemy robić księgowości, tak? Później my mamy wypłatę jako dyrektor, znowu podatek dochodowy. To zobaczcie, nikt się nie buntuje, jak dużo kroją nas rządy, tak? I to nie jest tak, że jakaś tam partia, no to są rządy to jest podatki i przedsiębiorca musi sobie z tym wszystkim radzić. To są też tak naprawdę ogromne koszta z tym związane, tak? A będąc już przy tych procesach, bo mówiłeś o Wrenie, jedną taką bardzo dosyć, moim zdaniem, niebezpieczną rzeczą jest to, jeżeli jesteśmy uzależnieni tylko od jednego klienta, bo coś się w życiu stanie, przyjdzie nowy menadżer, a przyjechało teraz do mnie 20 z Malezji i oni będą robić 1/3 taniej niż ty i wezmą takich na próbę. Może być różnie z jakością, bo ja takie historie też znam, że później wracają do poprzednich wykonawców, ale załóżmy, jest taka sytuacja. Masz duży team, 17 osób, przyjeżdża ekipa z Malezji, czy z jakiegokolwiek innego kraju, nikomu nie ubliżając, tak? Gdzieś, gdzie zarabiają po prostu mniej. No, z nami było podobnie. I Wren mówi, słuchaj, mamy teraz na ten region Malezyjczyków czy kogokolwiek innego. I co się dzieje z Twoją firmą? No, firma będzie miała coraz mniej kontraktów, będę musiał zwalniać ludzi i może w końcu sam zamknąć. Aczkolwiek my nie mamy tylko kontraktu z Renem, ale mamy też z Johnem Lewisem. Tak. To jest taka topowa półka w Anglii, w kuchniach, nie włączając może prywatnych firm, które robią bardzo takie bespoke, takie bardzo kuchnie dostosowane do klienta, ale z takich głównych półek to John Lewis jest bardzo wysoko. Tam kuchnie na przykład są horrendalne sumy. Ostatnio akurat tutaj Kamil montowali kuchnię, ona była 56 000 funtów i to sama kuchnia, bez podu, bez niczego. No i to jest rozwiązanie, nie uzależniać się od jednego, tylko z różnych źródeł, bo tu się może wyczerpać jedno źródełko, to zaczynamy z drugiego i trzeba wszystkich po prostu dla wszystkich pracować po trochu i wtedy będzie. Okay. I produktem docelowym tutaj w Twojej firmie są kuchnie i remonty związane z tymi kuchniami, tak? Tak, dokładnie. Ale też czasami łapiecie dodatkowe rzeczy, jak ktoś na przykład robi kuchnię i chce ją powiększyć, to też na przykład zrobicie mu tą dobudówkę. Dobudówkę też robimy, tak. Tak, ale nie bierzecie na przykład takich prac, że ktoś przychodzi i mówi, chce wybudować sobie dom, tak? No nie robisz. Nie robimy stricte nie, ponieważ mamy tak dużo kontraktów. Na nich się skupiacie, wyspecjalizowani jesteście. Tak, wiemy co robimy i chcemy to robić dobrze i nie próbujemy już łapać dodatkowych robót nawet od prywatnych klientów, bo powoduje nam to chaos w firmie i skupiamy się tylko na tym, co robimy dobrze. I mamy jakiś tam już system w firmie, to tak działa i działa to na razie dobrze, więc nie będziemy tego na razie. Chyba, że ja bym się dogadał z głównym wykonawcą, jak będziemy blok stawiać z żoną, jeden mamy na 20 mieszkań, a z Koniem drugi na 60 mieszkań. Bym się dogadał z deweloperem, żeby zdjąć na przykład z jego kosztorysu, bo to będzie na pewno jakaś duża firma będzie budowała. Tak. Sam na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie czegoś takiego wybudować i bym zdjął z jego kosztorysu zmontowanie 60 kuchni i mógłbym się na przykład z Tobą dogadać. Tak? To już byłby chyba na tyle duży kontrakt, żeby Ci się opłacało zrobić coś pojedyncze takiego. kuchnie nie, ale oczywiście jak tam jest ileś tych, to jak mamy tyle ludzi, to nam się opłaca. Chciałem tylko wspomnieć na przykład, jak to mówiłeś właśnie o Malezyjczykach i innych tam indywidualistach, które pracują. Na przykład jak problem, jak masz coraz większą firmę, jest w tym, że my mamy coraz większe koszty operacyjne. Tak.
jest coraz więcej ludzi w biurze, żeby tym zarządzać, ja muszę coraz więcej jeździć i my na przykład nigdy nie będziemy mogli mieć taki sam cen jak ktoś... Oczywiście, jak ktoś, kto robi na czarno i bierze gotówkę Tak, do przyjdzie ręki. i on mówi od razu połowę, no i oczywiście oni zaraz go wezmą, tylko że my dostarczamy tak zwany turnkey solution, czyli od początku do końca przychodzi jeden team i oni muszą się niczym martwić. I jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Kogo Tak. jest tylko osoba, żeby być winnym, to jesteśmy my. I ona tylko do nas będzie dzwonić, Tak. a nie szukać i zwiniać się na innych. Tak, a w takich wypadkach też różnie bywa, bo może być ktoś bardzo tani, może wziąć pieniądze, Tak, nie zniknąć, przyjechać, nie przyjdzie, nie zniknąć. dokończy, albo będzie robił sobie po pracy Tak. i ta kuchnia będzie trwała ileś tam miesięcy i będzie duży stres, bo on przychodzi tylko na weekendy i mi mówi, a myślałem, że pan i pani wie, Tak. że ja tylko na weekendy dorabiam. Ja takie historie słyszałem, ja raz wziąłem takich malarzy, którzy mieli dobrą cenę. Ja mówię, no słuchajcie, ile wy będziecie to malować? Mówi, no ale to nie jest jedyna rzecz, jaką my robimy, ale co wy robicie? No my robimy to po pracy, 2 czy tam 3 godziny dziennie, tak? Godzina No. dojazdu. Ja mówię, no nie, to jest, słuchajcie, wygoniłem ich z budowy i ktoś inny to dokańczał, bo tak to by się ludzie nie wprowadzili. U nas też Więc- mamy takie i nawet w Renie są problemy tak zwane zrzutki, czyli roboty z ostatniej minuty albo przejęcia po złych kontraktorach. To są najlepsze zazwyczaj roboty dla nas, bo są lepsze ceny, bo wtedy negocjujesz. Jest zazwyczaj, żeby jechać i zrobić coś, poprawić po kimś, to jest więcej roboty niż zacząć od zera. Ale to wtedy koszt jest po czyjej stronie? Po stronie klienta? Nie, po stronie Rena. Po stronie Rena. Zależne co uzgodnione było też, jeżeli są dodatkowe roboty i oni też tam nie za bardzo zrobili, na przykład zazwyczaj jest elektryka źle zrobiona, nie? Złe kable i tam się będzie topić potem. Bo to jest jedna z droższych rzeczy i często ktoś myśli, ja sam elektrykę położę. Tak, no elektryka jest zawsze najdroższa, bo ktoś tam musi to podpisać i ktoś tam kładzie, wiesz, certyfikat i to jest zawsze najdroższa rzecz. I zazwyczaj klienci mówią, a ja zrobię Ci elektrykę, a Wy byście tylko przyszli i mi to sprawdzili, podpisali. Ja mówię, Tak. no, albo robimy wszystko, albo robimy wcale i nie podejmujemy się przejmowania elektryki po kimś. No ja niestety przez 7 lat miałem dosłownie ostatnio taką ekipę, gdzie ponoć mieli kogoś do elektryki, mieli kogoś do hydrauliki, a co się okazało, że właściciel sam to robił. Jak ja od razu przyszedłem, mówię, no nie, no ta cała hydraulika jest do zerwania, wszystko było źle, nie takie rurki położone i no musieliśmy podziękować temu panu za współpracę, ale mieliśmy umowę i na jego firmę i zrobiliśmy jeszcze personalną, więc to się skończy też, już się kończy tak naprawdę CCJM, czyli County Court Judgment. Ja tutaj uważam, że jak są po prostu nieuczciwi ludzie, to nie można też każdemu odpuszczać, tak, no bo... Nie, to dla zasady czasami Dla zasady się bardziej robi. dla zasady niż dla pieniędzy, bo ten człowiek robił naprawdę niebezpieczną rzecz. Jak robił dobudówkę, wyobraźcie sobie, wykopał dziurę na fundamenty, przyszedł inspektor, zobaczył dobra głębokość. Jak już miał kłaść mury, to po prostu zasypał to ziemią i tylko z wierzchu wylał to i postawił na to cegły. Na szczęście ktoś przyszedł tego samego dnia i mówi, ale jak to jest możliwe, że to dzisiaj była dziura, a ty już na fundamenty świeże kładziesz już mur, tak? No i potem sprawdziliśmy, się okazało, że on zasypał z powrotem to ziemią. Co by się mogło stać, tak? W przyszłości mogłoby się jedna ściana osunąć, nie wiem, byłoby jakieś dziecko, belka by spadła, cokolwiek i katastrofa, tak? Nigdy nie wiadomo, komuś by się mogła naprawdę stanąć krzywda, tak? A tym bardziej, że tam będzie piec z gazem, niech będzie, że tak naprawdę pęknie rura i zaczadzi wszystkich albo w domu. wsadzi Więc to jest ekstremalnie nieodpowiedzialne i ja uważam, że no taka osoba nawet i w więzieniu powinna skończyć, tak? Bo to jest w Polsce, nie wiem jak w Wielkiej Brytanii, podejrzewam też, ale jak robisz takie uchybienia, no to może to się skończyć karą więzienia, tak? Dlatego gaz, wszelkie roboty gazowe i elektryczne są tak drogo wyceniane, bo ktoś to musi odpowiedzialność za to wziąć, nie potem, nie? Słuchajcie, dziękuję dzisiaj za zaproszenie. Moim gościem był Sebastian. Miło. Kontakt do Sebastiana znajdziecie w linku poniżej zaraz pod filmem. A ja zapraszam wszystkich, którzy są również przedsiębiorcami do tego, żeby się do nas zgłaszali. Naszą misją jest tutaj nie tylko promowanie inwestowania na brytyjskim nieruchomości, ale też chcemy jednoczyć polski biznes na wyspach, więc jeżeli zatrudniacie przynajmniej 5-10 osób, to jest takie minimum i działacie na rynku 2 lata, to napiszcie do nas na kontakt@dowbuszproperty.com. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat inwestowania na brytyjskim rynku nieruchomości, to zapraszam na www.dowbuszproperty.com. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Pozdrawiam Was. Cześć.